Chcesz mieć szybki dostęp do ciekawych zdjęć, grafik, ikon, materiałów wideo, efektów dźwiękowych, grafiki wektorowej, ilustracji, filmów wideo i korzystać z nich nie tylko w celach takich osobistych, ale również w kwestiach marketingowych, w kwestiach komercyjnych i robić to w pełni legalnie. Jeżeli tak, to polecam Ci serwis pixabay.com. Zachęcam, by założyć tutaj też własne konto. Odbywa się to w pełni za darmo. Możesz tutaj ustawić język polski. Zobacz, jest tutaj taka możliwość, język. I wyszukiwanie jest tutaj bardzo proste. Można wpisywać wyrażenia w języku polskim i angielskim. Ja polecam w angielskim, bo wtedy jest znacznie więcej wyników. No i teraz mogę ustalić jeszcze konkretną kategorię. Czy interesują mnie zdjęcia jako ogólnie, czy po prostu grafika wektorowa, czy może pewne ilustracje. Weźmy tutaj pod uwagę grafikę, na przykład wektorową. O, i potrzebuję na przykład takiej grafiki, która jest pozbawiona, tutaj dostrzegasz, pewne elementy są przezroczyste, więc będę mógł zadbać o to, co tam się pojawi. No i gdy jesteśmy zalogowani, to wybieramy tutaj darmowe pobieranie, ustalamy sobie odpowiedni rozmiar pobierz. Nie musimy tutaj wykonywać pewnych czynności związanych z potwierdzeniem, że nie jesteśmy robotami, a tak by się działo, gdybyśmy nie byli zalogowani na swoim koncie, więc wtedy to może być po prostu bardzo uciążliwe i tracimy sporo na czasie, więc warto założyć darmowe konto, być zalogowanym i z tego korzystać. Oczywiście możesz przejść sobie na samym dole do takich dwóch kwestii, do zakładek pytania i odpowiedzi. I tutaj możesz się więcej dowiedzieć na temat Pixabay, ale także wtedy zobaczysz, że w instrukcji jest tutaj informacja na temat licencji. No i zobacz, jest tutaj informacja, że co jest dozwolone, więc możesz wykorzystywać te wszystkie materiały bezpłatnie do użytku komercyjnego, niekomercyjnego. To jest Twoja opcja. Jedynie tutaj jest informacja na temat tego, co nie jest dozwolone, żeby po prostu nie możesz sobie pobierać tych zdjęć i gdzieś tam później na nich zarabiać na innych platformach. To jest zrozumiałe. Albo gdy pobierasz jakieś osoby, czyli jakieś portrety, to nie możesz wykorzystywać tych zdjęć i przedstawiać te osoby w jakiś taki negatywny sposób. Więc zachęcam, aby wykorzystywać możliwości, które zapewnia Tobie serwis Pixabay. Okaże się również Tobie bardzo przydatny. Mam taką nadzieję i ja z niego regularnie korzystam. No i zobacz, także w serwisie Canva. Tutaj, gdy przejdę sobie do jakiegokolwiek projektu, to mogę bardzo szybko z poszczególnych możliwości Pixabaya skorzystać. Weźmy tutaj pod uwagę nowy projekt i zobacz, że chcę dodać za pomocą aplikacji Canva odpowiednie zdjęcia, które pochodzą z Pixabay, no to mam tutaj taką możliwość. Znajduje się ta opcja Pixabay. Ty na początek możesz jej nie mieć, więc wtedy wybierasz sobie na więcej. Tutaj znajdziesz Pixabay, więc klikasz, włączasz i później z tego korzystasz. No i gdy teraz na przykład sobie przejdę do tej opcji, wybiorę tutaj Pixabay, to zobacz, mogę podobnie wpisać computer. Natomiast nie ma tutaj możliwości wyselekcjonowania, że interesuje mnie na przykład grafika wektorowa, albo interesuje mnie materiał wideo, albo interesują mnie ikony. Bardziej ogólnie po prostu sobie tak przeszukuję, ale czasami też to może być dla Ciebie wygodne rozwiązanie. Daj znać, czy korzystasz z tego serwisu i czy się Tobie podoba. Oczywiście obserwuj po więcej, aby otrzymywać takie ciekawe wskazówki. Będę bardzo wdzięczny również za polubienie i pewne komentarze. Może masz pewne pytania, to również chętnie odpowiem. Cześć!